Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne jagodzianki, ale takie naprawdę przepyszne. Chyba tylko moja babcia robiła lepsze. Lepszych nie jadłem. Lepsze oprócz tego w sklepie, gdziekolwiek nie jadłem. Najlepsze są jeszcze ciepłe i tutaj uwierzcie mi, no normalnie jak spróbowałem, to nie mogłem przestać jeść. Zaczynamy od mleka, dodajemy mleko, cukier do mleka i drożdże. Mieszamy i zostawiamy na jakieś 5 minut, 5-10 minut, żeby się zaktywowały. Drożdże, używam suchych drożdży. Jeżeli używacie drożdży tych świeżych, no to trzeba dać 25 gramów, nie 7 i dodać jeszcze z 2 łyżki mąki, ale z tej mąki, która jest, z tej proporcji, która już jest, nie jako dodatkowej mąki. Mąka typ 450, najlepiej jest przesiać. No nie jest to jakby konieczne, ale czasami mogą być grudki. Po co? Ciasto będzie takie pulchniejsze. Muszę powiedzieć, to ciasto i ten przepis, szukałem długo tego przepisu, takiego przepisu dobrego na jagodzianki. W końcu wziąłem przepis na ciasto z jednego miejsca i na samą tą masę jagodową z drugiego. To jest sól, taka płaska łyżeczka soli, jedno jajko i na razie to wszystko. Jeszcze nie dodajemy masła. Mieszamy i będziemy to miksować. Jak długo? Najpierw pierwsza faza to musi się wszystko wymieszać. Później dodajemy masło. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jeżeli ciasto jest za miękkie, musimy dodać trochę mąki. Jeżeli ciasto jest zbyt twarde, no to musimy dodać troszkę więcej mleka. To wszystko zależy od samej mąki. Jedna mąka absorbuje inaczej od drugiej, od innego, więc to może być za miękkie. Ja wolę zrobić tak troszkę bardziej miękkie i później ewentualnie, no zobaczcie, już widać, że to ciasto będzie zbyt wodniste. Teraz dodaję masło, no i tutaj muszę dodać mąki, jakieś 2 łyżki co najmniej mąki. I to ciasto ma być miękkie, ono będzie później się wyrabiać jakieś 7-10 minut, aż odejdzie od tej miski. Musi całkowicie odejść od miski i wtedy ten gluten się tak ładnie uformuje i ono będzie takie puszyste. Tak jak mówiłem wcześniej, widzicie, dodałem właśnie jakieś 2 łyżki dodatkowo mąki. Może mógłbym od razu dodać jeszcze dodatkowe 30 deka mąki, ale nie jest problem, żeby dodać. To musicie widzieć, jak to ciasto wygląda. Ono ciągle, jak widzicie, jest miękkie. Więcej nie dodajemy. Po prostu, widzicie, ono się będzie teraz tak wyrabiać. Gluten się formuje i po jakichś 10 minutach odchodzi całkowicie, zobaczycie, odchodzi od miski i do rąk się nie klei. I to jest takie, jakie ma być. Niektórzy jeszcze sprawdzają, czy widać światło przez nie, ale ja to nigdy tego nie robię. To czuć po prostu. Zobaczcie, ono po prostu się tak ciągnie ładnie. I teraz to ciasto robię z tego taką kulkę. To też nie jest jakby potrzebne, żeby to była kulka, ale po pierwsze, jeżeli jest taka kulka, nie będzie ona wysychać, nie będzie takich końcówek odstających, wysychających. Ja to teraz przykryję folią i daję do piekarnika nagrzanego na 35 stopni Celsjusza na jakieś godziny. Ono ma prawie ma wypełnić tą miskę. Ma chyba potroić nawet swoją objętość i wtedy jest naprawdę idealne. To już sprawdziłem wiele razy. Akurat to ciasto do drożdżówek takie właśnie ma być. I uwierzcie mi, że to ciasto jest takie samo jak do cynamonek tak naprawdę. W międzyczasie robimy jagody. Jak te jagody robimy? Otóż na gorące patelnie, akurat ja mam woka, może być nie patelnia, tylko może być garnek oczywiście. Trochę wody, żeby się nie przywarło, no i mieszamy. Te jagody puszczą sok. Jeżeli świeże, robimy tak samo.
Te mrożone to bardzo szybko puszczają sok. Zobaczcie, jest mnóstwo wody. Ta woda ma cała prawie odparować. Inaczej no nie będzie bułek, to wszystko się rozleje. Ta woda ma prawie cała odparować i w międzyczasie dodaję skórkę od cytryny. Można to pominąć, ale uwierzcie mi, to doda i prawie nie czuć tej skórki od cytryny, ale no, wznosi tak jakby na inny poziom tą masę jagodową. No chyba, że nie lubicie, no to nie dodawać, ale trzeba też uważać, żeby ta cytryna nie była woskowana. Ja kupuję takie cytryny, które już są niewoskowane, to musi być zaznaczone. Pół tych jagód było pół kila, 600 gram tak naprawdę, pół cytryny, cukier, ile cukru? Zaczynam od 50 gramów cukru i próbuję. Jeżeli są dobre, no to więcej nie daję. Jeżeli są zbyt kwaskowate, to też zależy od jagód, prawda? Jeśli są dojrzałe, takie dobre, zależy gdzie je kupicie, czy to jest sezon, czy to jest z hipermarketu te jagody. No te akurat były troszkę kwaskowate, więc trzeba było dodać trochę więcej i wyszło jakieś 70 gramów tego cukru w sumie. W całości było 100 gramów, no ale resztę z powrotem przesypię. I znów czekamy. Ma być, jeszcze wanilia. To jest ekstrakt wanilii. Ja nie używam kompletnie cukru waniliowego. To od tego uciekam. Wiem, że niektórzy lubią używać cukru. Jest bardzo popularny w Polsce, ale zawsze używam ekstraktu. No choćby dlatego, że to jest dodatkowy cukier. Ja chcę mieć dokładnie odmierzone, ile mam cukru, a wanilia używam ekstraktu. To jest mąka ziemniaczana. I to już jest prawie, te jagody, prawie tam wody nie ma. I w tym momencie, no widzicie, one są już prawie takie jak taki dżem, marmolada. Dodaję mąki ziemniaczanej. Ja odmierzyłem tutaj 2 łyżki stołowe mąki ziemniaczanej, ale wszystkiego nie muszę dać, bo już widzę, że one są już takie gęste, zagęściło. Także te jagody mi nie będą uciekać z tych bułek, nie będą wypływać. O, zobaczcie, one już prawie tak ledwo co kapią z tej łyżki i to wystarczy. Widziałem przepisy, że dodaje się do zimnych jagód, nie trzeba tego wszystkiego robić, no ale ten przepis akurat jest wzięty. Ja go wziąłem od kucharza, który był szefem kuchni w Pałacu Prezydenckim. No, żeby tam się dostać, no to trzeba mieć duże doświadczenie. No i faktycznie, oczywiście, to wcale nie znaczy, że akurat te potrawy będą dobre, ale ta masa jest naprawdę super. Ona jest taka soczysta. Zresztą jak upieczecie, to zobaczycie. No i po jakiejś godzinie mamy gotowe ciasto. Już można je dzielić na 6 sztuk, możecie podzielić na 8 sztuk oczywiście, jak dużo te jagodzianki chcecie mieć, ale ja dzielę na 6 sztuk i ta masa jagodowa musi trochę przestygnąć, ale nie ma być całkiem zimna. Dlaczego? Za chwilę powiem dlaczego. Ma być taka dosyć mocno ciepła. No i powracając do tego przepisu, no przepis naprawdę na tą masę jagodową jest super. Ja próbuję zazwyczaj mnóstwo różnych przepisów i wybieram te, które są najlepsze, które przynajmniej mi najbardziej smakują. Więc akurat ten przepis jest super. Oczywiście są inne przepisy, też są dobre, ja wcale nie mówię, że nie. Natomiast polecam, żeby zrobić to i zarówno i ciasto, i ta masa jagodowa są rewelacyjne. Teraz tak, robię sobie taką kulkę, ważę, bo chcę mieć te bułki równe. Ja kiedyś nie ważyłem, robiłem to wszystko tak na oko, bo to w domu, bo to nie trzeba, ale one nie wychodzą wtedy równe. A jak zrobimy coś, co wygląda też ładnie, no to aż się lepiej chce jeść. Oczywiście nie muszą być ważone, można podzielić na 6 części, mogą być prawie równe, nie ma problemu. Ja lubię mieć takie same. Sobie tak zawijam to ciasto i potem tak szybko, tak jak widzicie teraz,
szybko robię taką kulkę. Odstawiam to na jakieś 20 minut. One mają urosnąć, bo jak nie urosną, to nie zrobimy później tych placków takich pizzowych prawie. Przykrywam ręcznikiem. Można przykryć folią, można nawet lepiej by było, żeby one nie wyschły. One tak delikatnie wysychają na zewnątrz. Dlatego też obracam je z drugiej strony. I zobaczcie, najpierw formuję taki placek, nie całkiem płaski oczywiście, a później w środku jeszcze, tak jak pizzę dokładnie, o zobaczcie, w środku jeszcze ma być takie zagłębienie. Ono ma być prawie płaskie. I to dajemy na blachę wyłożoną papierem. O, dokładnie tak. Widzicie, jak pizzę. To jeszcze urośnie. To nie tak, że tam będzie taka płaska pod spodem. To i tak urośnie, na zewnątrz tam urośnie jeszcze większe. Zresztą widzieliście na samym początku, jak te jagodzianki. One wyglądają przepięknie, a smakują jeszcze lepiej. Nie są takie bardzo słodkie. No to zależy też, jeżeli cukru dodacie. Jeżeli lubicie więcej cukru, to oczywiście więcej. I teraz to musimy posmarować jajkiem. Tutaj jedna uwaga. Można, bo te jagodzianki muszą jeszcze wyrosnąć. Można to zrobić odwrotnie, czyli najpierw nałożyć jagody, przykryć folią, a później dopiero posmarować. Natomiast akurat w tym przypadku, raz, że mam w kuchni ciepło, dwa, że o wiele łatwiej mi się smaruje, jak tam jeszcze nie ma jagód. A jeżeli nałożę ciepłe, takie mocno ciepłe jagody, przykryję folią, to w środku się stworzy się no tak jakby takie miejsce, gdzie jest bardzo ciepło i te jagodzianki bardzo szybko urosną. Także ja się nie boję, że one mi stwardnieją, znaczy, że później ta skórka będzie taka twarda. Ale można to zrobić odwrotnie, czyli najpierw nałożyć jagodzianki, pozwolić urosnąć i na samym końcu posmarować tym jajkiem z mlekiem. To jest jedno jajko, łyżka mleka roztrzepane i smarujemy właśnie te placki już. Przykrywamy folią, bo tak jak mówiłem, one są ciepłe, bardzo ciepłe, mocno ciepłe. Nie bardzo ciepłe, no bo wtedy nam się te drożdże pozabijają. Znaczy gorąca temperatura zabija drożdże, więc one później nam nie urosną, ale mają być ciepłe, żeby te jagodzianki, to ciasto na razie, te bułki, one nam szybko wyrosły i to zajmie jakieś może 15 minut i po 15 minutach ja już nagrzewam sobie piekarnik do 180 stopni. W międzyczasie robię kruszonkę, czyli 2 łyżki cukru, 2 łyżki mąki i 1 łyżka masła miękkiego, nie rozpuszczonego, tylko ma być miękkie masło, czyli w temperaturze pokojowej. I to rękami trzeba tak rozmieszać. O, właśnie dokładnie tak, żeby powstał taki piasek. I to jeszcze doda smaku, doda słodkości, tam jest masło dodaje oczywiście smaku. O, widzicie, ładnie urosły nam, to widać na brzegach, jak te oponki tak ładnie wyrosły. Sypiemy na wierzch dosyć dużo tej kruszonki i do piekarnika to wejdzie jakieś 23 minuty. Ale nie pieczemy na czas, tylko do koloru. Słuchajcie, drożdżówki wyszły bardzo ładne. Wyglądają super, puszyste. No i trzeba spróbować. Słuchajcie. Bułka jest mięciutka, one są jeszcze ciepłe. Smak delikatnie, znaczy kwaskowaty. To jest dobrze, bo nie ma aż takiego... Dałem dosyć dużo cukru, ale ta kwaskowatość, ten smak cytryny,
Wszystko tak ładnie się połączyło, także naprawdę rewelacja, polecam. Jeżeli podobają się Wam moje wypieki, nie tylko wypieki, ale przepisy wszystkie, to zapraszam do subskrypcji.